Witam serdecznie. Przed nami czerwiec. Sezon GoFestów się już rozpoczął. Zaraz będzie ciepło, a to dobra pora na granie. Co nam przyniesie czerwiec? W tygodniowych paczkach przez cały sezon znajdziemy Dragonite'a, Exiu, Honege'a, Yangmo, Indeedee i Clawle. Czerwiec zaczynamy od Shadow Ride'ów. Na Shadow Ride'y wjeżdża Dialga. Dialga była już dostępna u Gioniego. Niestety wtedy nie było wersji Shiny. Teraz dzięki ostatnim zmianom sezonowym możemy ją zdobyć w wersji Shiny. A Shiny Shadow, Shundo, mega spoko byłoby trafić. Shadow Dialga jest spoko na rajdy. Jest w topce stalowych i smoczych. Zwykłe wersje mniej, ale Shadow warto zdobyć. Drugim powodem, dla którego warto robić Shadow Dialgę, są oczywiście cukierki. Dzięki temu, że Dialga współdzieli cukierki z wersją Origin, możemy sobie powoli nazbierać cukierki na Adventure efekty od Dialgi. Roar of Time jest bardzo spoko. Warto używać na eventach, kiedy nie ma jakichś konkretnych spawnów i odpalać sobie daily incense, na przykład na kilka godzin. Ostatnio na Riolu Hatch Dayu chodziłem sobie cały dzień z włączonymi incense i Shiny Zapdos spadł. W zwykłych rajdach też ciekawie. Od 3 czerwca do 9 czerwca wchodzi Reshiram. Reshiram spoko Shiny. Oczywiście jest potrzebny do zrobienia fuzji z Kyuremem, więc warto kilka sztuk mieć w zapasie, nawet ze słabym IV. Ale dobre sztuki też warto, bo Reshiram jest w topce Pokemonów ognistych, więc warto bić. Od 10 czerwca do 16 czerwca wchodzi Zekrom. Ten Shiny mi się mniej podoba, ale Zekrom, tak jak Reshiram, jest potrzebny do zrobienia fuzji z Kyuremem, więc warto kilka sztuk mieć w plecaku. No i oczywiście jest dobrym elektrycznym, choć jak wejdzie Zeraora, to topka się trochę zmieni. Aczkolwiek nie spodziewam się, że dostanę dobrą, pewnie 10-10-10 albo coś podobnego, jak zwykle. Od 17 czerwca do 23 czerwca powraca Necrozma. Również bardzo dobry Pokémon. Niestety jest to tylko wersja goła, nie będzie energii dostępnej, ale warto sobie już dobrą sztukę załatwić, jeżeli nie macie jeszcze setki. Fuzja z Unalą jest bardzo dobrym Pokémonem. Tak jak w przypadku Dialgi, warto też sobie cukierki zostawić na ewentualny Adventure Effect. Choć te efekty Necrozmy są średnie, czasem się mogą przydać. Mi ostatnio Necrozma pomogła ukończyć zadanie na Diancie, bo brakowało mi Pokemonów kamiennych, a one mogą pojawić się z tego Adventure Effectu. Bawicie może też na przykład Rockruff, jeżeli nie macie wersji Dusk. Tak sobie teraz myślę, skoro dostajemy Zekroma, Reshirama i Necrozmy teraz, to może w lipcu dostaniemy Kyurema, Solgaleo i Lunale. Lipiec to 10. rocznica Pokémon Go, więc mega spoko byłoby dostać wersję Shiny Lunali i Solgaleo. Fajnie by pasowało pod 10. rocznicę. Byłby hit. 24 czerwca do 30 czerwca powracają Ultra Bestie, tym razem Kartana i Celesteela. To Pokémony regionalne, dzielą się na półkule. Na półkuli północnej jest Kartana, na południowej Celesteela. Kartana jest dużo lepszym Pokémonem, więc możemy się cieszyć, że wylosowało nam tym razem dobrą półkulę. Zwykle jesteśmy pokrzywdzeni i dostajemy te gorsze regionalne. Tym razem mamy Kartanę, więc warto Kartanę robić. Na Mega Raidach pojawią się Mega Audino od 3 do 9 czerwca, Mega Lopunny od 10 do 16 czerwca, Mega Scizor od 17 do 23 czerwca, Mega Pidgeot od 24 do 30 czerwca. Mega Audino, jak się nie mylę, jest pierwszy raz na rajdach poza Raid Dayem, więc jeżeli ominęliście ten Raid Day, to warto nadrobić i zebrać sobie energię. W Dynamax na Max Monday pojawi się Inkay, Electabuzz, Roggenrola, Hoothoot i Pidove. Electabuzz i Hoothoot to debiuty. Electivire, jeżeli nie macie Toxtricity, G-Maxa albo Zapdosa albo Raikou, to będzie całkiem spoko w Dynamaxie, ma dosyć wysoki atak, więc może być przydatny. Ale jak macie G-Max Toxtricity, to raczej bym się nie przejmował. No, Hoothoota nie będę komentował. Ale Roggenrolę warto bić, bo Gigalith bardzo spoko jest kamiennym Pokemonem do Dynamaxów. Jeśli nie macie dobrego Dynamax Moltresa albo Dynamax Charizarda, to Unfezant, czyli ewolucja Pidove'a, jest całkiem spoko w Dynamaxach, ma dosyć wysoki atak, ale jak macie, to Pidove'a można olać. Czerwiec rozpocznie się eventem tematycznym Spark Quest for Caretaking. Jest to kontynuacja eventów, które dzieją się w czasie lokalnych GoFestów. W maju mieliśmy event teamu Mystic, teraz Team Instinct. Brakujące infograficzki niedługo wrzucę.
więc szczegóły będą tam, ale nie są to za bardzo interesujące eventy. W tym samym czasie od 5 do 7 czerwca odbędzie się GoFest Chicago. Czekam na niego bardzo, bo będę tam grać. Czekajcie więc na film z wycieczki. Pierwszy z Los Angeles bardzo spoko się przyjął. Mam nadzieję, że drugi też będzie się podobać. Ja się nie mogę doczekać samego miasta, jak i eventu. Przy okazji w Chicago w Field Museum jest do zdobycia specjalny Pikachu. Odbywa tam się specjalna wystawa i w ramach promocji tego postawili tam specjalne gymy i można robić Pikachu w kostiumie. Jeden z lepszych kostiumów. Najlepszy chyba jest Scuba Pikachu, ale ten też jest kozacki. Niestety jest bardzo limitowany, można tam zrobić 3 lokalne rajdy na dzień, do tego chyba 4 zadania, więc mamy w ciągu dnia 7 szans na Shiny, malutko, więc mam nadzieję, że uda się ogarnąć Shiny przed powrotem, fajna pamiątka by była, a jak nie, to mam nadzieję, że jakiś znajomy z Chicago Remote Trade mi później da. Po GoFestie w Chicago dostaniemy event Team Valor, czyli Candela Quest for Victory. On potrwa od 9 do 15 czerwca. Tutaj też tą infograficzkę niedługo wrzucę. Mało ciekawe te eventy są. Ale w czasie trwania tego eventu będzie GoFest w Kopenhadze od 12 do 14 czerwca. Bardzo dużo ludzi z Polski tam poleci, więc jak macie czas i pieniądze, bo dania droga, to warto się tam pojawić. Lokalne GoFesty to jest zawsze fajna zabawa. Oczywiście w czasie tych GoFestów i w Chicago i w Kopenhadze, jeżeli nie bierzecie w nich udziału lokalnie, to możecie sobie wbijać w rajdy zdalnie do zdobycia m.in. Mewtwo, ewentualnie Shadow Groudon, Shadow Kyogre, no i oczywiście Primale, żeby pozbierać sobie energię. Do tego Entei i Moltres w Kopenhadze, Raikou i Zapdos w Chicago. No jak mam być szczery, to te ostatnie Pokémony można pominąć i jak chcecie wbijać, to oczywiście Mewtwo, bo to Mewtwo, do tego Primale, ewentualnie Shadow Groudon i Shadow Kyogre. Primale warto bić i zbierać energię, bo one też rzadko wracają, a mega energia bardzo przydatna, tym bardziej, że Primale boostują dodatkowe typy Pokémonów. Tutaj macie gdzieś filmik o zmianach w systemie Mega. 20 czerwca, jak to zwykle w czerwcu, Community Day na Smoka. Tym razem wypada Frigibax, słodki Pokémon, fajny shiny. Do tego w przyszłości dostanie mega ewolucję. Warto zarezerwować czas i grać. Poza eventami Frigibax jest dosyć rzadkim Pokémonem, więc warto przygotować się wcześniej na mega ewolucję. Oczywiście przygotujcie Dragonite'a na poziomie Mega 4, żeby tych cukierków pozbierać jak najwięcej. 23 czerwca odbędzie się event Flying Taxi. Nie mam jeszcze szczegółów, co będzie na tym wydarzeniu, ale możemy trochę pospekulować i pozgadywać. Flying Taxi to w grach na konsolę usługa szybkiego przemieszczania się. W regionie Galar taxi było napędzane Corviknightem, w Kitakami Noctoulem, w Akademii Blueberry był to Skarmory, w regionie Paldea był to Pokémon, którego jeszcze nie ma w Pokémon Go, więc obstawiam, że zadebiutuje na tym evencie, a jest to Squawkabilly. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Squawkabilly. Ostatnio wszystkie debiuty i eventy krążą wokół regionu Paldea, więc myślę, że jest szansa, że dostaniemy te śmieszne papugi. Mają one 4 formy, różne kolory, więc prawdopodobnie tak jak Flabebe będzie to Pokémon regionalny. Różnią się one kolorem upierzenia, jest wersja zielona, niebieska, żółta i biała, więc mam nadzieję, że wylosuje nam w Europie jakiś spoko kolor. Zielony mi się podoba. Chociaż Polacy to wiadomo, że chcieliby Jeszcze żółtego. jak? 25 czerwca będzie Takeover, czyli nowy Shadow Pokémon udzieleniego. Ostatnio był Landorus, więc może Kyurem, może Reshiram, albo Zekrom, może zapomniana dawno Rayquaza. Poczekamy, zobaczymy. Ostatnim eventem będzie Mega Ride Day. Tutaj też nie mam jeszcze szczegółów, co będzie, aczkolwiek możemy się domyśleć. W przeciekach od dataminerów była informacja o Mega Skarmorym. Do tego pojawił się w notatce na stronie nowego sezonu, że zadebiutuje w tym sezonie. No i ten event odbywa się w czasie eventu Flying Taxi, a tak jak mówiłem wcześniej, Skarmory był jednym z Pokémonów, które były częścią Flying Taxi w grach na konsolę, więc kropki się łączą i na pewno będzie Mega Skarmory. Niestety poza fajnym shiny nie będzie on przydatny,
ale do boostowania cukierków mega zawsze spoko. Co myślicie o czerwcowym kontencie? Dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, to łapa w górę, zostaw suba. Miłego wieczoru i powodzenia. Pozdro, cześć.